Jednym z podstawowych źródeł informacji o stanie prawnym nieruchomości jest Księga Wieczysta. Z tej księgi możemy pobierać odpisy zupełne, wyciągi, są też wydawane zaświadczenia i księga ta ma również kilka działów, 4 działy, a ponadto istnieje coś takiego jak rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, która nie chroni nabywcy w każdym przypadku nabycia nieruchomości przez sąd, czyli przez na przykład odpis czy wyciąg z księgi wieczystej nie ma jakiegoś określonego terminu ważności. Tak naprawdę te dokumenty dokumentują jedynie, odzwierciedlają jedynie to, co sąd wie w godzinie, minucie i sekundzie wystawienia tego dokumentu. Za chwilę, pół sekundy później, informacje mogą być zupełnie inne. Poza tym warto też pamiętać, że przeglądanie Księgi Wieczystej jest oczywiście darmowe w internecie, ale jeżeli chcesz uzyskać jakiś dokument, czy to odpis zwykły, czy zupełny, czy wyciąg, to musisz za to zapłacić. Dlaczego warto czasem zapłacić za wydanie dokumentu? No choćby dlatego, że to, co widzisz w internecie, jest ulotne, a wydanie dokumentu potwierdzi, aha, w takim i takim momencie stan nieruchomości był taki i taki, więc może potwierdzić Twoje po prostu oświadczenia. Czym różnią się te wszystkie dokumenty? Odpis zwykły od odpisu zupełnego. Odpis zwykły zawiera informacje aktualne o nieruchomości, czyli wszystkie wpisy, które nie zostały wykreślone. Co to znaczy, że zostały wykreślone? W Księdze Wieczystej, jeżeli na przykład zmienia się właściciel nieruchomości, to poprzedni jest wykreślany. Dlatego, jeżeli weźmiesz na przykład odpis zupełny, no to będziesz mieć wszystkie zapisy w tej księdze aktualne oraz archiwalne informacje, wykreślone wpisy i niewykreślone. To może być czasami bardzo istotne i dlatego warto zastanowić się, który odpis należy wziąć. Wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenie referendarzy, apelacjach, skargach kasacyjnych, wszczęciu postępowań z urzędu. Te wzmianki są w jednym i drugim wypisie i ważne jest to dlatego, że te wzmianki, chociażby wzmianka o wniosku, wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Warto o tym wiedzieć. Co to jest wyciąg z ksiąg wieczystych? Wyciąg z ksiąg wieczystych tym różni się od odpisu, że można wziąć wyciąg dotyczący jednego z działów Księgi Wieczystej. Natomiast co to jest zaświadczenie, o którym wspomniałem? Wiele osób, ja widziałem, pokazuje zaświadczenie i twierdzi, o proszę, to ja jestem właścicielem Księgi Wieczystej. Nieprawda. Zaświadczenie jest na przykład wysyłane przez sąd do właściciela nieruchomości po tym, jak ją nabył. I to jest zaświadczenie, aha, okej, tak było, ale to zaświadczenie mówi, dobrze, to my, sąd, wiemy już, że ty kupiłeś tę nieruchomość, a od tego zaświadczenia, od czasu jego wydania mogło zajść wiele zmian, dlatego zalecam po pierwsze sprawdzanie księgi na bieżąco w systemie internetowym, a także w razie potrzeby branie odpisów zwykłych, zupełnych oraz o dbanie o aktualność tej księgi. Treść Księgi Wieczystej należy też odpowiednio zrozumieć. I mamy w niej 4 działy, jak wspomniałem, przy czym ten dział pierwszy dzieli się na dział pierwszy zawierający oznaczenie nieruchomości oraz dział pierwszy zawierający spis praw związanych z własnością. I o co w tych działach chodzi? Dział pierwszy po prostu obejmuje dane, które najczęściej pochodzą z ewidencji gruntów i uwaga, wcale te dane nie muszą być aktualne. Powierzchnie, na przykład działki, mogą się zmieniać z powodu zmiany pomiarów, dlatego warto też sprawdzić z ewidencją gruntów, czy te dane są zgodne. Warto też sprawdzić na przykład, czy numery działek są zgodne. Dlaczego?
Dlatego, że po prostu jeżeli w ewidencji gruntów zachodzi jakaś zmiana dotycząca oznaczenia działek, numeracji po prostu, to czasami się zdarza po prostu, że tak powiem, z urzędu, to księgi wieczyste niekoniecznie muszą o tym wiedzieć. I dlatego, jeżeli przyjmujesz jakąś nieruchomość do sprzedaży, to sprawdź dane z księgi wieczystej i sprawdź chociażby, czy te numery w ewidencji gruntów są zgodne z księgą wieczystą. Jeżeli to nie jest zgodne, no to warto zawczasu poprosić osobę sprzedającą nieruchomość o to, żeby poszła do ewidencji gruntów i poprosiła tam o wydanie dokumentu wyjaśniającego niezgodność numerów, czy też niezgodność powierzchni. Ta niezgodność powierzchni czasami może wymagać bardzo dużych wyjaśnień, a czasami po prostu jest spowodowana tym i taką uwagę nawet dostaniesz w dokumencie wydawanym przez geodezję, uwagę o tym, że wynika ona po prostu z nowocześniejszych metod pomiarów. W dziale tym pierwszym może się znaleźć również adres nieruchomości, ten taki numer, nazwijmy to policyjny. Na przykład to Marszałkowska numer 1. Może, ale nie musi. Może znaleźć się przeznaczenie nieruchomości, może znaleźć się informacja, czy działka jest zabudowana, czy niezabudowana, ile budynków na niej się znajduje, ale musisz też pamiętać, że to, że kupujesz budynek, nieruchomość z wybudowanym domem jednorodzinnym, a w księdze wieczystej masz napisane, że jest to nieruchomość niezabudowana, nie jest wadą tej nieruchomości. To po prostu ktoś nie zgłosił faktu wybudowania domu na tej nieruchomości. Przy okazji warto jest prosić notariuszy i uczulać, żeby w takich aktach notarialnych oprócz wniosków o zmianę właściciela wpisywali również wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości, na przykład z niezabudowanej na zabudowaną lub odwrotnie. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu po prostu księga wieczysta staje się bardziej aktualna. Dział pierwszy, spis spraw związanych z własnością. O co chodzi? Chodzi tutaj o to, że dana nieruchomość może być na przykład nieruchomością władnącą w stosunku do innej nieruchomości. Na przykład każdoczesnemu właścicielowi danej nieruchomości przysługuje prawo przejazdu przez jakąś działkę drogową. I tutaj właśnie dowiesz się z tego działu, jakie prawa ma właściciel tej nieruchomości, co on nabywa więcej niż tylko tę nieruchomość. Dział drugi. Dział drugi Księgi Wieczystej podaje oznaczenie właściciela albo użytkownika wieczystego tej nieruchomości, czy też na przykład obejmuje wpisy osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tam najczęściej są podane imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, jeżeli były wiadome w danym momencie, kiedy tę osobę wpisywano, ale też musisz pamiętać o tym, że wiele osób, które na przykład odziedziczyło jakąś nieruchomość, w ogóle wręcz nie wykonało postępowania spadkowego, a nawet jeżeli go wykonało, to nie poszło do ksiąg wieczystych z informacją o tym, że stan właścicieli się zmienił. No, teoretycznie powinni pójść, ale co zrobić, skoro tam nie idą? I bywają często, zwłaszcza to się odnosi do działek, do nieruchomości, w których nikt nie mieszka, one po prostu sobie leżą odłogiem, że wpisy nie są aktualizowane przez kilkadziesiąt lat. Pierwotni właściciele, ci wpisani w księgę wieczystą, mogą już nie żyć, a faktycznymi właścicielami są osoby, które dziedziczyły tę działkę, a potem dziedziczyły po dziedziczeniach i tak to może się grono tych właścicieli rozrastać. Sam widziałem wielokrotnie takie sytuacje i nie należy im się dziwić. Co więcej, w tym dziale drugim znajdują się również informacje o podstawie nabycia danej nieruchomości, czyli na przykład czy była to darowizna, spadek lub sprzedaż. Dział trzeci Księgi Wieczystej
informuje nas o ograniczonych prawach rzeczowych z wyłączeniem hipotek, ograniczeniach wszelkich związanych z rozporządzaniem tą nieruchomością czy użytkowaniem wieczystym, o prawach osobistych i o roszczeniach ciążących na tej nieruchomości. Z działu trzeciego dowiesz się również o tym, że ktoś może mieć prawo pierwokupu, że może być na przykład wpis dotyczący informacji o wszczęciu egzekucji komorniczej albo przyłączenia się do takiej egzekucji. Mogą być tam też jakieś ostrzeżenia o niezgodności treści księgi ze stanem rzeczywistym prawnym, jakieś służebności gruntowe, ale nie te, o których mówiłem przed chwilą, czyli że ta nieruchomość, którą się interesujesz, jest nieruchomością władnącą, tylko właśnie o tym, że jakaś na przykład inna nieruchomość, każdoczesny jej właściciel ma jakieś prawo do służebności, albo że na przykład jest to służebność osobista na rzecz jakiejś konkretnej osoby. Mogą tu być także informacje o roszczeniach, o przeniesienie własności, informacje o wszelkich toczących się postępowaniach. Krótko mówiąc, ten dział trzeci należy studiować bardzo uważnie i jeżeli jakiś wniosek wpłynął i odnosi się on do działu trzeciego, to należy go traktować już szczególnie poważnie i ostrożnie. Dział czwarty. Dział czwarty to są hipoteki i to najczęściej oznacza obciążenie z tytułu jakiegoś zaciągniętego kredytu, albo może z jakiegoś wyroku, na przykład sądowego, i wierzyciel, niekoniecznie bank, zabezpieczył się hipoteką na danej nieruchomości. Hipoteka ma to do siebie, że wartość tam wpisana tej hipoteki nie musi odpowiadać rzeczywistemu zadłużeniu właściciela. I to warto też ustalić. Poza tym bardzo często w momencie obrotu nieruchomością okazuje się, że ci wierzyciele bardzo chętnie przyjmą zapłatę i przyjmą taką zapłatę, jaką im się należy. Dlatego jeżeli ktoś chce kupić taką nieruchomość, no to powinien się przed samą umową sprzedaży skontaktować z tym wierzycielem i dowiedzieć się, w jaki sposób on będzie gotów i w zamian za co wydać jakiś dokument, oświadczenie o tym, że zwalnia daną nieruchomość z hipoteki, bo przecież nabywca zazwyczaj nie chce kupować nieruchomości obciążonej hipoteką. Jest też oczywiście problem hipotek takich złotówkowych, nieistniejących i znaczy może nawet istniejących, ale nigdy nie wykreślonych. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób, wielu właścicieli na przykład spłaciło jakiś kredyt, jakiś dług spłaciło i uznało, że jest wszystko ok. Wierzyciel również uznał, że jest ok. I ten właściciel tej nieruchomości zapomniał poprosić wierzyciela o wydanie mu dokumentu zwalniającego, uprawniającego do zwolnienia hipoteki, albo po prostu nawet jak dostał coś takiego, to nie zaniósł do sądu. I bywają takie sytuacje, że ten wierzyciel, ta firma na przykład tego wierzyciela, ten bank na przykład, ciągle istnieje. Są jego następcy prawni i z takiego banku można uzyskać bez problemu zaświadczenie o możliwości zwolnienia tej hipoteki, wykreślenia tej hipoteki. Czasem dodam, i to w mojej praktyce zdarzało się, że takie zaświadczenie kosztowało więcej niż wynosiła wartość tej hipoteki po różnych denominacjach. Ale są też hipoteki złotówkowe na rzecz wierzycieli, którzy już nie istnieją, których następców prawnych również trudno ustalić. I tutaj robi się problem, ale problem ten można rozwiązać w ten sposób, że uzyska się możliwość wpłacenia do depozytu sądowego kwoty związanej z tą hipoteką. No i rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czyli rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Powszechnie wiele osób uważa, że taka rękojmia ich chroni przed wszystkim, ale to nie jest prawda, bo rękojmia nie działa przeciwko prawom obciążającym nieruchomość z tytułu różnych ustaw, niezależnie od tego, czy jest to wpisane w księgę wieczystą, czy nie.
rękojmia nie działa przeciwko prawu dożywocia i może się okazać, że kupujesz niechcący nieruchomość, a ona jest obciążona właśnie prawem dożywocia. Rękojmia nie działa przeciwko służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji administracji czy też decyzji samorządu. Nie działa przeciwko służebności drogi koniecznej. Nie działa przeciwko prawom związanym z przekroczeniem granic przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. Nie działa przeciwko służebności przesyłu. Rękojmie, tak jak już powiedziałem, wyłączy absolutnie wzmianka o wniosku o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub o skardze kasacyjnej, czy też ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Dodam też, że zdarza się czasami bardzo niezwykły przypadek, ale zdarza się, ja takie przypadki znam z własnego obrotu, gdzie dla tej samej nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste. Albo nawet niekoniecznie dla tej samej nieruchomości, tylko dla tego samego terenu, bo jedna księga może być prowadzona na przykład dla działki ewidencyjnej numer XYZ, a druga księga może być prowadzona dla znacznie nawet większego obszaru. Wtedy rękojmia nie działa. A dlaczego takie sytuacje następują? No, są to po prostu najczęściej jakieś zaszłości historyczne. Ponadto, co warto wiedzieć, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni nabywców, którzy nabywają taką nieruchomość w ramach świadczeń niepłatnych, czyli na przykład w darowiźnie, i nie chroni też nabywcy działającego w złej wierze, bo moglibyśmy wyobrazić sobie sytuację, w której dwie osoby znające się wzajemnie dokonują transakcji obrotu nieruchomością, której stan prawny w jakiś sposób ukrywają, i ten nabywca mógłby powiedzieć potem: aha, ale ja kupowałem z takim stanem określonym w księdze wieczystej i ja jestem w związku z tym nieodpowiedzialny za to, że coś było inaczej. Nie, taki przypadek jest wykluczony. Podsumowując, pośrednik, przyjmując jakąś nieruchomość do obrotu, powinien dla własnego dobra zapoznać się z księgą wieczystą i też wiedzieć, że ta księga wieczysta nie musi dokładnie odzwierciedlać faktycznego stanu nieruchomości, że mogą być pewne różnice i musi wiedzieć, jakie może rozpoznać. Dlatego też tak naprawdę pośrednik nie powinien dawać swoim nabywcom gwarancji, mówić: proszę Państwa, księga to i to wskazuje i ta nieruchomość jest czysta jak zła. Zauważcie, że nie robi tego notariusz. Notariusz dlatego przy akcie notarialnym pobiera liczne oświadczenia i on nie odpowiada za to, czy ktoś złożył oświadczenia zgodne z prawem, czy też niezgodne z prawem. Dlatego też pośrednik nie powinien wykazywać się tym, że on może więcej niż notariusz, bo jeżeli będzie takie zapewnienia składał, które po prostu wiadomo, że są, że nie mogą, że nie muszą być prawdziwe, poprawnie, nie muszą być prawdziwe. Jeżeli będzie takie oświadczenia składał, a coś potem okaże się nagle źle w tej transakcji, no to może spotkać się z pozwem, a tego z pewnością nikomu nie życzę.